Cześć, tu Seba, a dziś sobie porozmawiamy o trunkach leżakowanych w beczce. Beczkę zamówiłem na Allegro. Beczka jest 20-litrowa, specjalnie pod to, żeby mógł potem 20-litrowe warki piwa w niej leżakować. Rozmiary beczki to wzdłuż około 40 cm, średnica około 30 cm, wysokość razem z podstawką 42 cm, 41 cm, podstawka ma jakieś 8 cm. Do tego jeszcze dochodzi korek do wlewu, więc tak wygląda beczka. Jeżeli chodzi o wyposażenie beczki, to obręcze nierdzewne, kranik polecam, jeżeli już mamy brać kranik, to mosiężny, jeżeli na pewno nie bierzemy kranika drewnianego, a najlepiej to bez kranika, z tego względu, że z tymi kranikami jest duży problem, one zawsze przeciekają. W tej chwili ten mosiężny już mi się tak zapiekł, że ja go się boję ruszyć, żeby mi się nie urwał, bo wtedy już by był w ogóle problem, więc ja kraników odradzam. Myślę, że ten korek i tutaj tędy wystarczy do pobierania próbek, do zalewania, więc to nie jest problem. Beczka przychodzi zapakowana w folii stretch. To jest ważne, jeżeli nie chcemy beczki używać od razu, to trzymajmy tej folii z tego względu, żeby ta beczka nam nie wyschła. Jeżeli chcemy ją użyć, to ściągamy folię stretch, zalewamy około 4-5 litrów, tutaj jest 20 litrów, czyli 4-5 litrów wody, ciepłej 40 stopni, płuczemy beczkę, wylewamy, zalewamy znowu 4-5 litrów, zostawiamy na 24 godziny i znowu wylewamy. I tak postępujemy, zwiększając pojemność beczki do 100% każdego dnia i przez 30 dni. Już potem pod końcówkę zalewamy cały czas pełną beczkę i wypłukujemy. Pamiętajmy, żeby woda miała około 30-40 stopni i płuczemy tak długo, aż z beczki będzie leciała sama woda, przezroczysty płyn. Bez żadnych farfocli, żeby nie była zabrązowiona, żeby nie była brązowa. Jest to istotne, bo wiadomo, ta beczka była wypalana, więc tam na pewno coś się spopieliło, coś tam zostało, jakieś drobiny. Też chcemy zmniejszyć oddawanie charakteru beczki do trunku, którym zalejemy naszą beczkę, więc to też jest istotne. Teraz, jeżeli byśmy chcieli przygotować taką beczkę do leżakowania piwa. Piwa nie leżakujemy w świeżych beczkach. Przeważnie używamy beczek jakichś po bourbonie, po whisky, po winie, po czymś, co już wcześniej było, z tego względu, że no nie leżakuje się niskoprocentowego alkoholu w beczce, za dużo tych tanin, za dużo by tej charakteru beczki przychodziło do piwa, więc warto, żeby jeszcze dodatkowo przeszedł nam charakter danego alkoholu, w którym wcześniej była beczka, więc taką beczkę powinniśmy przygotować wcześniej. Jak ją przygotować? Ja, jeżeli tutaj kojarzycie ten trzecie miejsce, które zająłem za Imperial Stouta leżakowanego w beczce dębowej, ja używałem płatków dębowych macerowanych w alkoholu. To była akurat irlandzka whisky. Jak 2-3 miesiące te płatki miałem zalane w whisky, żeby nasiąknęły tym alkoholem, żeby jeszcze dodatkowo ten alkohol był oddany, ten charakter tego alkoholu był oddany właśnie do piwa. Ja w ten sposób macerowane płatki wrzuciłem do kega i zostawiłem na kolejne miesiące razem w kegu, razem z piwem. I wyszło bardzo fajnie, jak widać, da się to zrobić. A jeżeli mamy taką beczkę, to możemy kupić jakiś alkohol, w którym chcemy, którego chcemy, żeby beczka nabrała charakteru, na przykład jakiś bourbon, jakąś whisky. Kupimy 2 litry i będziemy po prostu tą beczkę turlać, obracać codziennie przez, nie wiem, miesiąc, 2. I w ten sposób ta beczka nabierze charakteru tego alkoholu. Więc fajnie by było w takiej beczce zalać ją całą destylatem, jednak w Polsce nie można destylować, ale nikt nam nie zabroni posiadania industrialnego wieszaka na kurtki z miedzi czy nierdzewki, a co z nim robimy księżycową nocą, to jest już nasze. Więc ja podeszłem do tematu trochę inaczej, pomyślałem sobie, fajnie by było uzyskać fajny trunek i tak sobie pomyślałem, że czemu nie Starka? Starka jest to chyba jedyny polski alkohol leżakowany w beczkach. Starka była produkowana w Polmosie Szczecińskim od 1947 roku. W 1952, czyli po 5 latach, pierwsze Starki już zaczęły wychodzić, 5-letnie. Starka jest to alkohol z pochodzenia spirytusu nierektyfikowanego, leżakowanego w beczce z żytniego, z dodatkiem liści lipy. No, skoro ja nie mogę destylować, nie mogę też dostać spirytusu rektyfikowanego żytniego, poszedłem trochę na skróty. Dla purystów może będzie to troszkę obraza, bo nabyłem 20 litrów polskiego żyta. Prawdopodobnie ono jest produkowane ze spirytusu rektyfikowanego, więc nie ma tego charakteru. Spirytus rektyfikowany jest dużo czystszy od spirytusu nierektyfikowanego. Spirytus nierektyfikowany ma przeważnie w około 70 pewnie procent i posiada dużo więcej części tej zanieczyszczonej, czyli ma więcej charakteru tego zbożowego charakteru. Tak generalnie się produkuje tak samo whisky czy bourbony, że one nie są rektyfikowane, czy nie są uzyskiwane na wysoki procent, czyli tam powyżej 90%, tylko trochę niższy, więc duża część tego charakteru zbożowego przechodzi nam do alkoholu.
Więc ja użyłem polskiego żyta. Polskie żyto, czyli alkohol 400% żytni i to jest 18 litrów i dopełniłem alkoholem, trunkiem 95%, 2 litry, tak żeby uzyskać procentowość powyżej 40%, w tym przypadku jest 48%. Starkę produkowało się w okolicach 50%, z tego względu, że jest, obalając pewien mit, że im dłużej alkohol leżakuje w beczce, tym jest mocniejszy, jest wręcz odwrotnie. Im dłużej leżakujemy alkohol w beczce, alkohol traci na procentach. Jest to tak zwane dla aniołków, czyli alkohol gdzieś ucieka. Dlatego chciałem tutaj, żeby końcowy produkt miał powyżej 40%, to dodałem mocniejszego alkoholu i mamy w tej chwili 48%. I to sobie leżakuje już od lipca, czyli od lipca to mamy jakieś 4-5 miesięcy, coś koło, mamy grudzień. I ten alkohol już zaczyna fajnie wyglądać, fajnie pachnie. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda próbka. Próbki możemy sobie pobierać w ten sposób, od góry. Już wspomniałem, miałem taką pipetę setkę. I tak wygląda trunek. Zlewałem. Tak wygląda, widać, tak wygląda, widać złocisty kolor, fajny, słomkowy. W aromacie już się pojawia wanilia, nie jest to jakiś okrutnik, bardzo przyjemny aromat, taki, no powiedzmy taka troszkę whisky może nawet wychodzi. W smaku w smaku czuć trochę taką mocną alkoholowość. Tej zbożowości pewnie nie czuć ze względu na to, że to nie jest alkohol nierektyfikowany, ale fajnie wychodzi taka delikatna właśnie w kierunku irlandzkiej whisky. Nie jest jakaś mocno oleista, nie jest słodka. Dobry, wytrawny trunek. Myślę, że całkiem fajnie i już aromatycznie na tym etapie. I teraz tak, ze względu na to, że tu jest duża styczność trunku z powierzchnią beczki, ta wanilia, ten charakter beczki jest dużo szybciej oddawany. Więc ja generalnie zostawiłem sobie specjalnie te butelki, że ja prawdopodobnie nie będę tutaj nawet roku czekał z tą beczką, bo ja już widzę, że ten alkohol jest, powiedzmy, w taki punkt, jakbym chciał. Czyli nie czuć klepki, czuć wanilię, czuć, że to było w beczce. Fajny trunek beczkowy, dębowy. I chyba jeszcze poczekam, nie wiem, miesiąc, dwa i zacznę z powrotem przelewać z powrotem do butelek. A koncepcja jest taka, że skoro to jest, powiedzmy, pseudo-starka, czyli trunek żytni, leżakowany w beczce, to chciałbym zalać porterem bałtyckim z dużym zasypem żyta, czyli taki żytni porter bałtycki. Myślę, że by to fajnie się komponowało i by był fajny efekt. Jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle leżakowaniem piwa w beczkach, to polecam. W sumie też nie mogę polecić, bo całej nie przeczytałem, Root Beer książkę. Jakby ktoś był zainteresowany, to taka książka. Ona jest niestety w języku angielskim, ale jest tu sporo informacji. Jeżeli już będę miał ją całą przeczytaną, to będę mógł coś o niej więcej powiedzieć. Na razie tylko sam się dokształcam w tym temacie, a myślę, że temat jest dosyć ciekawy. To tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Łapka w górę i subskrypcja.